W dzisiejszym słuchowisku odniesiemy się do bardzo ciekawego fragmentu z Księgi Henocha o tak zwanych obserwatorach. Temat jest o tyle intrygujący, gdyż mowa w nim o upadku aniołów, gdzie wymienieni są z imienia dowódcy 200 upadłych aniołów oraz ich losy. Będzie o grzechu człowieka, powstaniu Nefilim, czyli gigantów spłodzonych przez upadłe anioły z ludzkimi kobietami, oraz o potopie, który został zesłany na ziemię. Po krótkim wstępie i zarysie naszej postaci, chciałbym oddać głos samemu Henochowi, pradziadkowi Noego, i zacytować w oryginale obszerniejsze fragmenty, abyśmy u źródeł, bez zbędnej mitomanii, mogli przeanalizować to, co miał nam do przekazania. Chciałbym zaznaczyć, że dla człowieka wierzącego każda księga, która nie znalazła miejsca w kanonie biblijnym, może zostać uznana za nieistotną bądź fałszywą. Zadaniem tego filmu nie jest nakłanianie nikogo do zmiany zdania czy poglądów, ale na spojrzenie z trochę innej perspektywy na zdarzenia, które miały tam miejsce. Henochowi przypisuje się autorstwo 3 ksiąg: etiopskiej, słowiańskiej oraz hebrajskiej. Chociaż Księga Henocha musiała być powszechnie znana podczas opracowywania kanonu Biblii, to nie została ona do niej włączona. Jest za to uznawana przez etiopski oraz erytrejski kościół prawosławny. Pomimo to teksty przypisywane Henochowi za pismo natchnione uznawali m.in. Atenagoras, Klemens Aleksandryjski i Tertulian. Grecki tekst Henocha był znany i cytowany przez wielu ojców Kościoła. Odniesienia można znaleźć u Justyna Męczennika, Minucjusza Feliksa, Ireneusza, Orygenesa, Hipolita i Kasjana. Henoch to postać biblijna, opisywany jako 7 po Adamie. Był synem Jereda, ojcem Metuzalema, dziadkiem Lamecha i pradziadkiem Noego. W Piśmie Świętym napisane jest, że żył on w wielkiej przyjaźni z Bogiem i nigdy nie umarł, lecz został z ciałem wzięty do nieba. Henoch byłby zatem drugim człowiekiem w Starym Testamencie, który w wieku 365 lat został wzięty do nieba w cielesnej postaci. Z tego względu uznawano go za człowieka namaszczonego przez Boga. O Henochu wspomina również Księga Syracha, ukazując go jako jedną z pozytywnych postaci w historii ludzkości. Wspomniany też jest w Ewangelii według świętego Łukasza oraz w liście do Hebrajczyków. Jak widzimy, Henoch w przeszłości uchodził za spory autorytet i aż dziw bierze, że tak mało o nim wiemy, mimo że żył w przyjaźni z Bogiem i jako drugi w historii biblijnej został żywcem wzięty do nieba. Jak się dowiemy z tekstu jego księgi, stał między upadłymi aniołami a Bogiem, przekazując między nimi wieści. Oddajmy więc głos Henochowi i zacytujmy obszerne fragmenty z jego księgi. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci. Szemichaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech. Wszyscy odpowiadając mu rzekli: przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku. Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. Było ich wszystkich 200. Zstąpili na Ardys, szczyt góry Hermen. Nazwali ją górą Hermen, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. Te są imiona ich przywódców: Szemichaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Esekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael, Turiel, Jomiel, Araziel. Są to dowódcy 200 aniołów i wszystkich innych z nimi. Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła 3000 łokci. Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć. I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych. Jeden nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki, bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki rodzaj kolorowych barwników. I świat uległ zmianie. Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.
A Mezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros odklinania, Barakiel astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradel nauczył dróg księżyca. Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba. Wówczas Michał, Gabriel, Siuril i Juriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi. Powiedzieli jeden do drugiego, niech zniszczona ziemia zawoła głosem ich krzyków aż do bramy niebios. A teraz, wam to, o święci niebios, skarżą się dusze ludzi mówiąc, zanieście naszą skargę przed Najwyższego. Rzekli do Pana, Króla, Panie Panów, Boże Bogów, Królu Królów. Wszystko jest jawne i otwarte przed Tobą i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogłoby być przed Tobą ukryte. Zobacz więc, co uczynił, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie. Semiaza nauczył zaklęć, ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim. Pospołu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy. Kobiety zrodziły gigantów i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością. Teraz zaś dusze zmarłych wołają i skarżą się. Aż do bram niebios skarga ich dotarła, bo nie mogą przemóc niegodziwości popełnionej na ziemi. Ty wiesz wszystko, zanim coś się stanie i znasz ich sprawę. Jednak nic nam nie mówisz. Co mamy z nimi począć? Wówczas Najwyższy, wielki i święty odezwał się. Posłał Arsjalajura do syna Lamecha mówiąc mu, powiedz mu w moim imieniu, ukryj się. Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu. A teraz naucz go, jak ma uciec i jakiego potomstwo ma przeżyć na ziemi. Następnie Pan powiedział do Rafała, zwiąż niegodziwego za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam. I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze. Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła. I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia. Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedź uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą dali poznać i nauczyli swych synów. Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł niegodziwego i jemu przypisz cały grzech. Pan powiedział do Gabriela, wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów czuwających z pośrodku ludzi. Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył 500 lat. A do Michała Pan powiedział, idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością. Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na 70 pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność. Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi. Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze. Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą. Henoch został ukryty przed wszystkimi i nikt z synów ludzkich nie wiedział, gdzie został ukryty, gdzie przebywa i co się z nim stało. Wszystkie jego czyny były ze świętymi i z czuwającymi w jego dniach. Ja Henoch błogosławiłem wielkiego Pana i Króla Wieczności i oto czuwający przemówili do mnie, Henocha pisarza, i powiedzieli mi, Henochu, pisarzu sprawiedliwości. Idź, powiedz czuwającym nieba, którzy opuścili wyżyny niebieskie i odwieczne święte miejsce i skalali się kobietami i postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy, wzięli sobie żony i zupełnie się zepsuli na ziemi. Nie będą oni mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu, albowiem nie nacieszą się swymi synami. Zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani i opłakiwać będą zniszczenie swoich synów i będą za nich się wstawiać przez wieki. Ale nie zaznają ani miłosierdzia, ani pokoju. Henoch poszedł i powiedział Azazelowi, nie zaznasz pokoju. Wydano na ciebie surowy wyrok, aby cię związać. Nie zaznasz ani spoczynku, ani zmiłowania, ani wysłuchania jakiejkolwiek prośby, z powodu zła, którego nauczałeś, i z powodu wszystkich bluźnierstw, zła i grzechów, które pokazałeś synom ludzkim. Wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to.
Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie. Poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę, aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym zabrał ich pisemną prośbę do Pana w niebie. Albowiem odtąd oni sami nie byli zdolni mówić i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani. I wówczas napisałem ich pisemną prośbę i ich błagania odnośnie ich duchów i czynów każdego z nich i odnośnie tego, o co prosili, żeby otrzymali odpuszczenie i przebaczenie. I poszedłem i usiadłem nad wodami w Dan, które znajdują się na południowy zachód od Hermonu. Zanim zasnąłem, odczytałem ich pisemną prośbę. I oto ogarnął mnie sen i doznałem widzeń. Ujrzałem wizję gniewu, że mam mówić do synów nieba i mam ich zganić. I obudziłem się i poszedłem do nich, a oni wszyscy siedzieli z zakrytymi twarzami pogrążeni w smutku, zgromadzeni razem w Ubel-Sejael, które jest pomiędzy Libanem a Senir. Opowiedziałem im wszystkie wizje, których doznałem w moim śnie, i zacząłem mówić te słowa sprawiedliwości i ganić czuwających nieba. Księga Sprawiedliwości i nagany dla odwiecznych czuwających zgodnie z nakazem świętego i wielkiego w wizji, którą widziałem. Ujrzałem w moim śnie to, co teraz powiem językiem ciała i moim tchnieniem, które wielki dał ludziom w usta, żeby mogli nimi mówić i rozumieć sercem. Tak jak stworzył i wyznaczył ludzi do rozumienia słowa nauki, tak stworzył i wyznaczył mnie do tego, abym ganił czuwających, synów nieba. Spisałem waszą prośbę, ale w mojej wizji oznajmiono mi, że wasza prośba nie zostanie spełniona po wszystkie dni wieczności. Pełny sąd przeciw wam i nie zaznacie pokoju. Odtąd nie wstąpicie do nieba przez całą wieczność. Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności. Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza. Wasza prośba nie zostanie spełniona ani w odniesieniu do nich, ani w odniesieniu do was. I gdy płaczecie i błagacie, nie wypowiadacie ani jednego słowa z prośby, którą wystosowałem. Na tym kończy się wybrany fragment Księgi Obserwatorów Henocha, pradziadka Noego. Jak widzimy, tekst bardzo intrygujący i interesujący. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie, liczę na wasze opinie i zapraszam na kolejne odcinki Ukrytej Prawdy.